Sigma 1850 f2.8 pod APS-C, mała, lekka i zaskakująco przyjemna. Zoom idealny? Cześć, ja jestem Rafał i zajmuję się hobbystycznie filmowaniem. Sprawdzam i testuję sprzęt, z mojej perspektywy przydatny w tej całej przygodzie. Mając w swoim zestawie dość duże i ciężkie szkła od iRig pod full frame, szukałem czegoś kompaktowego i dosyć uniwersalnego, a przy okazji chciałem częściej wykorzystywać 60 klatek. Poszukiwania nie były długie, padło na Sigmę 1850 f2.8 DC-DNC. Niewątpliwie wielką zaletą tego obiektywu są rozmiary. Na ogniskowej 18 mm z nakręconym tulipanem obiektyw ma 10,5 cm, w pełni wysunięty 12,5 cm. Dodatkowo niewielka waga 290 g, jak na zooma z przesłoną f2.8 to bardzo mało. Wykonanie tego obiektywu to większość poliwęglan o nazwie Thermal Stable Composite. Ale co ważne, nie czuć, żeby było to najtańsze tworzywo. Wszystko jest bardzo dobrze spasowane. Pierścień ostrości jest plastikowy, a pierścień od ogniskowej jest pokryty gumą, który chodzi z fajnym oporem, gdzie zadana ogniskowa trzyma się swojego miejsca, nawet przy energicznych ruchach. Mocowanie obiektywu jest wykonane z mosiądzu, a sporym zaskoczeniem jest uszczelnienie. Zastosowany liniowy silnik odpowiedzialny za autofokus jest cichutki i naprawdę celny. Działa mega celnie, na tyle, że podczas filmowania w terenie nawet drona w ruchu nie miałem problemu trzymać w ostrości. W trybie manualnym jest naprawdę dobrze, pierścień ostrości nawet przy małych ruchach jest precyzyjny, a pełny zakres nawet przy energicznym ruchu jest dość spory. W dodatku miałem wrażenie, że punkty ostrości dość łatwo powtórzyć, gdzie w specyfikacji nie ma informacji, że ostrość jest liniowa. Bardzo przyjemnym zaskoczeniem, szczególnie pod kątem filmowania, jest focus breathing, który jest praktycznie niewidoczny na każdej ogniskowej. A mimo, że obiektyw nie jest parafokalny i gubi ostrość podczas zmiany ogniskowej, to ta Sigma nawet w trybie manualnym sama koryguje ten brak, co mi się bardzo osobiście podoba. Fajnym atutem tego obiektywu są zdolności makro o współczynniku powiększenia 1:2,8. Na szerokiej ogniskowej można naprawdę blisko podejść, na tyle, że zalecane jest zdjęcie osłony przeciwsłonecznej, gdzie minimalna odległość ostrzenia to 12 cm od matrycy, co w praktyce przekłada się na około 3 cm od przedniej soczewki. Na długim końcu jest trochę gorzej, bo powiększenie zmienia się na 1:5, a minimalna odległość ostrzenia to 30 cm od matrycy. Przy takiej konstrukcji nie może być idealnie z racji rozmiarów i serii C, gdzie producent jest świadomy istniejących problemów, które trzeba skorygować ręcznie albo za pomocą aparatu. Dystorsja na szerokim kącie bez korekty jest widoczna i przypomina troszkę beczkę, a na długim końcu pojawia się coś w rodzaju poduszki. Winietowanie jest również obecne, ale tak jak wcześniej wspomniałem, jest to dość łatwe do skorygowania w aparacie czy w postprodukcji. W trybie pełnej klatki ewidentnie widać, że obiektyw nie pokrywa pełnej matrycy i jeśli nie przeszkadza Ci większa winieta, przy rogach szczególnie, wystarczy zrobić delikatny zoom w postaci 1,3 i masz trochę szersze pole widzenia, jeśli tego potrzebujesz. Na moje zastosowanie, czyli taki lekki zestaw na wypady w miasto, o przeliczniku na pełną klatkę 27:75 jest naprawdę uniwersalny. Lekki i dość jasny, dodatkowo ostrość tego obiektywu jest w punkt, a przez możliwości makro i celny autofokus z wielką przyjemnością sięgam po tego malucha, bo przy połączeniu z A7 IV daje naprawdę fajne rezultaty, gdzie przy okazji zachęcam Cię do sprawdzenia mojego materiału na temat tego aparatu, czyli najlepszy aparat APS-C. Tyle ode mnie, cześć i do następnego.